the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o KVK technologii, o tym jak mniej więcej, nie wiem, może spendować, czy też nie spendować, jak mniej więcej tą KVK technologię rozwijać. Oczywiście nie będę wam tutaj radził, jak macie grać KVK, prawda, i ile wy macie tam, powiedzmy, tych pieniążków przeznaczyć na to. I jak najlepiej jest tą KVK technologię rozwijać. Ja powiem ofen, że ja jestem tego zdania akurat, że KVK technologię powinno się mniej więcej też dopasować do swoich oczywiście marszów, do tego jak gramy. No i też patrzeć na to, jakie mamy przeznaczone, powiedzmy, na KVK fundusze. No bo nie ukrywajmy, jeżeli chcemy coś tutaj powalczyć, no to jednak w tych troszeczkę lepszych królestwach i chcemy coś zdobyć, po prostu no, więcej KP zrobić. No to wiadomo, że poza marszami, poza girem, poza dowódcami liczy się przede wszystkim też spending KVK technologii. Tak, tu akurat mamy kopalnię kryształów, ale to akurat jeżeli chodzi o tą technologię badań. Ja w tym KVK dużo tam nie spendowałem, wiedziałem z czym się wiąże to moje KVK, więc ja po prostu skupiłem się na podstawach i ja wam te podstawy wkleję w opisie, jeżeli chodzi o jakim, powiedzmy, czy nie wiem, czym się kierowałem, jak rozwijałem swoją KVK, czy KVK technologię, tak? Tam wkleję wam jakby tak dla low spenderów i dla high spenderów, czyli dla tych, którzy bardzo dużo pieniążków wydają, dla tych, co wydają mniejsze pieniądze, jak rozwijać swoją mniej więcej KVK technologię. Tych takich jakby takich informacyjnych rzeczy a propos KVK technologii jest bardzo dużo, bo są już takie, jakby tak powiedzieć, rozbijane też przez innych graczy, w jaką oni by sposób szli. Prawda jest taka, że ci, co są free to play, to nieraz po prostu tak dopasowują też pod siebie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, gramy kawalerią głównie, no to wiadomo, że będę bardziej spendował w kawalerię, no bo tym będę walczył, to chcę mieć rozwinięte, ale też trzeba patrzeć, jak tu mniej więcej po kolei sobie rozwijać tą KVK technologię, tak żeby była dopasowana do tego, co wy będziecie grać, bo jeżeli ktoś dużo spenduje, no to wiadomo, że będzie leciał pewnie jakimś tam też swoim podejściem, lub też będzie leciał książkowo, czyli będzie wybierał sobie po kolei, jak na przykład przygotowane tam z różnych takich PDF-ów instrukcje, tak? I będzie sobie po prostu z tej instrukcji korzystał. Tu poza tym, że porozmawiając o KVK technologii, ja wam też tutaj pokażę mniej więcej, co chyba we wakacje robiłem w 2024. Przygotowałem sobie taki mniej więcej ile co wychodzi za pakiety i ile mniej więcej ile to pieniążkowo wychodzi. Akurat tu będziemy mieli przedstawione to w wersji ile po przeliczeniu akurat na złotówki wychodzi na przykład mnie lub też tam paru moich znajomych, z którymi rozmawiałem. Oni, wiadomo, mają w różnych, jakby tak powiedzieć, w innych walutach to przeliczane i też jak z nimi rozmawiałem, to wiecie, wiadomo, to wychodzi dużo taniej niż na przykład na Polskę i tak dalej. Znowu ci, co mają głównie mają euro, dolary, no to oni wolą zaspendować to w te tutaj, nie wiem, czy tutaj będę miał, bo to jest wersja na PC-cie, nie wiem, czy one się pojawią, poczekajcie, czy tutaj coś, tak, aha, to te gifty rokowe. Czekajcie, wejdziemy na to. Komuś będę chciał, powiedzmy, Lukarowi. O, i to co mamy te połyskujące kwity, nie? I te połyskujące kwity bezpośrednio, jak na przykład chciałbym przekazać tutaj z Alucardowi, to po prostu zależy jaki kwit wybiorę, taki on dostanie. Oczywiście to mnie potem będzie przekierowało na stronę itp. itd. On taki kwit dostanie. I oni właśnie przez te kwity ze strony Lilith, jak kupują na Plutomalu, chyba tak dobrze pamiętam, no to oni tam jak kupują, to dostają tam dodatkowe pop-upy, dodatkowe monety. Ja nie wiem, czy tu jeszcze te monety gdzieś mam. Chyba już nie mam tych monet. No ale w tym momencie oni dostają dodatkowe takie malutkie pop-upy i mogą, jakby tak powiedzieć, sobie kupować dodatkowe jakieś tam pakiety. Więc to jest też bardzo fajna rzecz. A propos KVK, jeżeli ktoś tam spenduje euro lub też dolar, wiadomo, może to nie wychodzi jakoś super tanio, jak na przykład nie wiem, zmiana tam Algerii lub też, wiecie, to jest coś, co Lilith akurat nie lubi. Wiedzą o tym, że ktoś tam coś takiego robi, ale nie lubi tego, więc to jest taki temat, który, no ja tu nie będę poruszał bardzo na streamie, to przypuszczam, że jak macie Discordy,
Jest chyba na polskim Rise of Kingdoms nawet taka instrukcja co, gdzie i jak, więc jeżeli chcecie się tam jakoś dowiedzieć, no to tam musicie zaglądnąć. Też tutaj, jak nie zapomnę, to link wam wkleję do tego Discorda. Tam macie mniej więcej wytłumaczone co i jak, jeżeli ktoś chce na przykład mieć te tańsze pakiety, no bo nie ukrywajmy, że niektórzy chcą mieć te tańsze pakiety. Więc tak to wygląda. Ja tu sobie w międzyczasie, jak nagrywam, puszczę tylko, żeby mi coś tam zaczął budować, bo potrzebuję troszeczkę tam do achievementu. No i popuszczamy sobie zaraz w tle, jak będzie rozmawiać te jeszcze rubinki. O, tak tutaj. Ja sobie tak od jakiegoś czasu zbieram. No i słuchajcie, przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, że kiedy zaczynamy KVK i mamy tutaj, pojawiają nam się budynki, pojawia nam się kopalnia kryształów, pojawia nam się badań z kryształami. Dobrze by było zrobić to wszystko od razu na full, czyli na 25 poziom. Nie będę ukrywał, że nie, bo z tego względu, że im szybciej to zrobicie, to tym szybciej sobie jakby tak zaczniecie budować tą KVK technologię, przede wszystkim kopalnię kryształów, tym szybciej zaczniecie też zbierać kryształki do rozwijania swojego, jakby tak powiedzieć, ze swojej mocy na KVK. Każdy z tych tutaj kopalni kryształów, badań, co jakiś czas ma, jakby tak powiedzieć, różne pop-upy, nie? Ma różne, jakby tak wyskakujące pakiety, które nam jakby tak robią dodatkowe, no wiecie, tu musicie jakby dodatkowe pieniążki wrzucić i tak dalej. Ja sobie tylko tutaj taką jedną rzecz otworzę. Mam to. Akurat to jest, jakby tak powiedzieć, z innego Discorda, zaprzyjaźnionego Discorda z Królestwa 3.0 czy 2.8.977. Oni tam mają akurat w swoim Discordzie i popatrzcie, tutaj mniej więcej wygląda jak to wychodzi na dolary, nie? I kiedy one te mniej więcej wypadają. Tak, mamy kopalnie, centrum badań, na jakich poziomach te pakiety wyskakują i ile one dają oczywiście tych tutaj kryształów. To jest nawet podana suma końcowa tych kryształów, ile możemy tych kryształków zdobyć. No i też tutaj ile to jest ten miesięczny. Ja wam to zaraz pokażę, jak ja to mam w wersji polskiej, bo też widziałem, że niektóre tu są poprzerabiane na wersję polską. Akurat tu mamy wersję na dolary. Jak sami widzicie, to jest bardzo duży wydatek. Już nie mówię o tym tutaj, bo każda wojna w górach, czy otwarcie pasa, to jest bardzo duży wydatek. To jest ten dzienny daily, który się przez cały czas pojawia codziennie. Potęga badacza tam się widzicie tutaj pojawia, kiedy wymiana kultowa lub też traktat tam chyba drugiego poziomu uruchomi, umiejętność eksploatacji też drugiego poziomu. To gdzieś się pojawia, żeby was nie skłamać, gdzieś tutaj. Gdzieś w tych drugich, nie przepraszam, tu. Tu przy tych dwóch traktaty, tu. A mieliśmy traktat i... Czekajcie, mi tutaj ten Discord troszeczkę wyskakuje za wcześnie, nie miał wyskakiwać, tak? Tak, tutaj mamy wymiana kultowa 2 lub traktat umiejętności eksploatacji. Wymiana kultowa, albo to jak osiągniemy ten drugi, albo traktat. Umiejętności eksploatacji. To już mamy kolejny za 8. Tutaj zrobimy pierwsze dwa, tak, pierwsze na drugim stage. Czyli ten i ten to są takie trzy, które nam powodują, że mamy dwa ekstra pakiety, które tak widzieliście tam kosztują gdzieś koło 5 i 8 dolarów. Więc to są dodatkowe takie pakiety i warto ogólnie, wiecie, żebyście mieli pieniążko przygotowani byli, no bo jeżeli chcecie, żeby no chcecie się przygotować dobrze z samych pop-upów, no to fajnie by było, nie? Ja nie będę ukrywał, że niektórzy grają na same pop-upy i ja też na przykład to KVK zagrałem, czyli wykorzystałem tylko ten pakiecik tutaj, ten pakiecik tu. Tych pakietów w ogóle nie ruszałem, więc to były takie raz, dwa, tak. To były te pakiety, które wykorzystywałem. Ja zrobiłem taką jakby też podsumowanie w liczbach, jak to wygląda, powiedzmy tak jak mówię, po przeliczniku na inną walutę,
Tak, niektórzy mają na Algerię, Indonezję i z tamtej jakby przejść. Tak, o, przykładowo, tak jak większość Azjatów ma, jak mają na Wietnam, ale oni mają w ogóle tam tanio. Nieraz jak zobaczycie nawet na tym filmiku ostatnim o 1.091, przepraszam, nie, to było na streamie o 1.092 patchu i tam macie pokazane na przykład za wykupienie tych biletów, ile to kosztuje, no to też tam macie podane już jakby chyba tą chińską tą kwotę, tak? Tu ja to mniej więcej obliczyłem sobie tak, że te pierwsze stage, czyli ten mamy za 10, 17 zł, 35, 71, 70, to jest jakby ten stage. Ja wam tutaj tu porównam do Discorda, żebyśmy mieli to fajnie obcykane. O. Że no to wtedy wychodzi, tak zobaczcie, tutaj przy tej opcji. No to mamy wiadomo, że 10, 17, 35, 71, 177 i te 5 was interesują, bo tu mamy raz, 2, 3, 4, 5. Ja tutaj sobie po prostu ten szósty jakby tak poprzeliczyłem, bo ja to po prostu przeliczyłem sobie na pakiety, wiecie, jakbym leciał na przykład Wojnę w górach od tej kamiennej wersji brązowej, żelaznej, srebrnej i złotej skrzynki. To ja to przeliczyłem, a tutaj macie ogólnie centrum badania, czyli centrum badania, jakbyśmy tutaj lecieli, no to nas wychodzi dodatkowe, jakby tak powiedzieć, pieniążki, czy mamy 100, 10 zł, 17, 35, 75 i 117. I do tego dochodzi oczywiście oprócz tego, co tutaj mamy, centrum badania, tak? Z tych tutaj dostajemy. To też nam się pojawia tutaj potęgi badacza, te dodatkowe, tak? Czyli to, co mamy tutaj, potęga badacza 17,25 zł. Wola zdobywcy codziennie, czyli to co macie tutaj, no to jest 17, 35, 71. No i wojna w górach, to tak jak tutaj widzicie, macie to przeliczone na pakiety. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobrze, tak. To akurat jest 6, bo tu jest taki pakiecik ten za $3, nie? Dlatego ja tak miałem to przeliczone. Wojna w górach 17, 35, 70, 170, 351. Oczywiście te ceny się już zmieniły, bo teraz gdzieś taki podstawowy pakiet, powiedzmy gdzieś 17 coś wychodzi. Z tego co przeliczałem. Tu ja sobie robię takie podsumowania swoich, ile to mniej więcej by wychodziło z Wojną w górach. Naraz jakbyśmy chcieli wyspendować, albo jak chcielibyśmy zrobić dwie wojny w górach, czyli 2 razy zainwestować w pass opening całościowo. Tu chyba w sumie nawet... Tutaj chyba nawet wyliczyłem mniej, bo tu powinno być dużo więcej. Tam pass opening, jeżeli dostajemy jeden pass opening. A nie, bo tu mam tylko, że 2 razy wojna w górach ile by kosztowała. Sama wojna w górach, nie? 2 razy jakbyśmy pas kupowali, bez dodatkowych tych wcześniejszych, bo tutaj mamy obliczone, jak widzicie, centrum badań, sezony, potęga, wola i wojna w górach. A to przez 40 dni jakbyśmy płacili wolę zdobywcy codziennie. Samą wolę zdobywcy, czyli tą tutaj, no to jest bardzo dużo pieniędzy. Tu mniej więcej obliczyłem tak na szybko 7,369, jeżeli ktoś spenduje na polskie, to jest 7 koła, gdzie no dochodzi nam tak, wojna w górach, te wszystkie 41 dni wola zdobywcy, no i te inne dodatkowe sezony, no mniej więcej tak wtedy obliczałem w czerwcu. Mogę się oczywiście pomylić w tym wszystkim, ale mi się zdaje, że było wszystko ok. Teraz na pewno jest to troszeczkę droższe, no tak jak mówię, sam pakiet, ten podstawowy nie kosztuje 17, tam było 16 coś, tylko kosztuje 17, bardziej 30, 40. Zależy kto w jakim kraju ma. W Polsce oczywiście to kosztuje totalnie inne pieniążki, bo jak zobaczycie w Polsce, no to w Polsce to kosztuje pakiet podstawowy 30 zł, nie? No. A było 25 jakiś czas temu. No. Więc nie wiem, czy na telefonie też macie, ale kiedyś było 25, jak dobrze pamiętam. Teraz już dają 3 dychy, nie? Więc jeżeli chodzi o samą KVK technologię, ja głównie skupiałem się przede wszystkim na tym, żeby rozbudować sobie jak najmniejsze zużycie, jakby tak powiedzieć, kryształów, które wykorzystamy po prostu do badań technologii. Przede wszystkim też się skupiałem na tym, że pilnować sobie pakietów i jak najlepiej się przygotować sobie na Z5. I tu akurat za radą Tyberiusza z 3025, który zgrał na ostatnim KVK, stwierdziłem, ok, zrobimy troszeczkę inaczej. Nie pójdziemy tak jak mnie wszystkie poradniki tutaj, żebym szedł w tą opcję do fulla i tutaj coś makskował,
lub też rozwijał, niektórzy wiadomo, mówi traktaty, wymianę kulturową i pchaj przede wszystkim, jak tylko będą zadania ze szkolenia, czyli te zadania tutaj z Bastiony, jak się pojawią, pchaj po prostu tym szkoleń. Powiem wam, że a propos szkoleń, pierwszy raz mam taką sytuację w KVK, gdzie tyle razy mi wylatuje powiększenie siły. Jeżeli chodzi o wykonanie zadań, nie? U dowódców. Strasznie dużo mam takich właśnie do szkolenia, nie? Gdzie w KVK, gdzie tu powinienem tak sobie, gdzie stwierdziłem, że troszeczkę przeoszczędzę, strasznie dużo mam tego. Nie miałem tak jeszcze na żadnym KVK, że proszę, co drugie, trzecie zadanie mam szkolenie. Więc z jednej strony się cieszę, z drugiej no tak dziwnie, nie? Tu akurat poszedłem od razu w wezwanie do broni, czyli jak największą armię, więc tak to sobie rozwijałem, żeby po prostu jak najwięcej mieć openia, oczywiście po boostie 50%. No i nie narzekam, Z5 była naprawdę niezła. Ja Z5 ogólnie zawsze mi wychodzi lepiej Z5 niż Kingslandy, ale to jest zawsze tak spowodowane tym, że w Z5 jeszcze ci te największe, jakby tak powiedzieć, najwięksi spenderowie, no idą max na 6 marszy i mają tak bardzo tej technologii rozwiniętej, że bardzo się różniliście, nawet jak wy kupicie pierwsze pop-upy. Już nie mówię o tym, jak wy kupicie przełęcz 4 i będziecie na tym bazować, bo to dam wam bardzo dużego boosta w Z5 i potem po kolejnych etapach. Ja grałem na 1.5.3.4 w KVK w grudniu, wtedy, przepraszam, w grudniu skończyliśmy, ale graliśmy to listopad, październik. To mogę powiedzieć jedno, że ja bardzo się cieszyłem na to, że jestem przygotowany na nie pod względem technologii, ale nie byłem pod względem przyspieszaczy, bo za późno migrowałem i nie będę ukrywał, gdybym miałbym ich więcej, nawet tak jak teraz na to KVK, bym zrobił jeszcze lepsze cyfry niż miałem, bo było na to czas, więc no każdy, tak jak mówię, niektórzy na przykład, jeżeli chodzi o samą KVK technologię, często mówią, słuchaj, idę najpierw to, żeby rozwinąć Sebastiony i ja na bastionach będę sobie rozwijał, jakby tak powiedzieć, moją technologię KVK. To jest bardzo dobra opcja, jeżeli będziecie się stricte nastawiać na bastiony. I ja powiem, że to jest fajna opcja dla graczy free to play, którzy chcą rozwijać się pod tym względem, żeby tą KVK technologię mieć jakoś dobrze rozwiniętą i po prostu idą w zadania, robią full zadania, żeby mieć te najlepsze, żeby zdobywać jak najwięcej oczywiście kryształów. Więc to jest bardzo logiczne, nie? Ja jeszcze jedną rzecz a propos bastionów. Ja zawsze staram się gdzieś tam do tego dowódcę, praktycznie każdego, który mi się tam gdzieś tam pojawi, rozbudować do 6 poziomu. Zawsze się staram, żeby on był gdzieś tam do tego 6 poziomu rozbity i potem sobie tam ich rozwijam. Nie będę ukrywał, że najlepiej rozwinąć jak najszybciej epickich dowódców. Mi Sun Tzu akurat gdzieś tu się zachował i tak samo jak to widzicie Boudica i Scipio, ponieważ oni są w innych koalicjach, a nie chcę mi się tak zmieniać przez cały czas. Zresztą Sun Tzu rozwijam, mam tutaj legendarnych rozwijam, więc bardzo mi się to podoba. I dobrze jest, bo mówię, gdybym nie to, że musiał spendować, że czekał niektórymi speedupami, ja bym dużo więcej tej po prostu przypuszczam KVK technologii zrobili. Na ostatnim KVK, jak było Kingsland, to ja miałem już ponad 100 milionów wbite, teraz mam chyba 82, 83, jeżeli chodzi o kryształy, czyli po prostu jakby tak użyte. No ale wiadomo, tam był inny spending. No i jeszcze jest jeden taki pakiecik, nie wiem czy o nim wam wspomniałem, zobaczę czego tutaj mam rozpisanego. Bo tu mam badania. Nie mam tego rozpisanego pakietu. Bo to jest pakiet z targowiska. On się wam tu pojawia. Żebyście mogli tą dolną nie pamiętam ile ona kosztowała, ale gdzieś koło 20 paru złotych. Nie, przepraszam, ten mogło kosztować chyba około 37 zł jak na moje. To jest gdzie wykupujemy ten zaawansowane skarby, żeby mieć ten pakiet dolny. On gdzieś tam, tak jak mówię, kosztuje gdzieś chyba koło. Nie mam tu pokazanego teraz, ale on chyba gdzieś na polskie, po moim przeliczniku, gdzieś tam około 30 paru złotych może kosztować. A jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w sekcji komentarzy. No ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o KVK technologię. Przede wszystkim pilnujcie sobie to, żeby rozbudować przez cały czas to i żeby też, jeżeli macie możliwość, przez cały czas robić te zadania. Jak widzicie, ja tutaj te 200 minut muszę sobie jeszcze zrobić, bo żeby tam mieć jeszcze, powiedzmy, tutaj ten poziom odblokowany. Dwa, to daje bardzo dużo rubinów. No i nie zapominajcie, kiedy mamy technologię KVK, robić od razu, jak tylko się pojawi próba karuaka. To jest bardzo ważny karuak. Ja go będę miał gdzieś tam za 1,5 dnia, ten stage 3 chyba.
czwarty stage. Nie, trzeci, dobrze mówię, trzeci stage, potem czwarty. Ogólnie ten karłaczek, że jest trzeci stage i czwarty i piąty, jest jakby tak powiedzieć po Kingslandzie, jest mega słabym rozwiązaniem. Ja uważam, że oni powinni być jakby tak dostępni dużo wcześniej. Czyli powinni być dostępni, jakby tak powiedzieć, przed Kingslandami. Tutaj jakoś tylko te same zadania zamienić, bo to też free to playowo by się lepiej grało. Zresztą dałem tam w anotacji ostatnio po feedbackach, że ta technologia KVK powinna być lekko nerfiona, żeby ludzie bardziej polegali na tym, jak grają, czyli na swoim skillu, niż na tym, ile oni wyspendują. Bo już ci gracze najlepsi, poza tym, że spendują w KVK technologię, oni też są mocno wyspendowani, jeżeli chodzi o gear i dowódców, więc to już powinno dawać im przewagę, a nie jeszcze KVK technologia, nie? Dlatego ja jestem akurat pod tym względem tak nastawiony. I mi się zdaje, że to będzie dzisiaj tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście tak długo, że wspieracie kanał, lajkujecie, komentujecie, oglądacie filmiki. Ten filmik właśnie robiłem tylko właśnie dlatego, że prosiliście mnie o to, że chcielibyście się mi więcej dowiedzieć, jak ta KVK technologia wygląda. Ja na pewno tak mówię, te 3 linki postaram się gdzieś wam umieścić tam w komentarzach, więc jeżeli będziecie chcieli, to sobie możecie tam zobaczyć podczas KVK, jakie ja wykorzystuję. I od razu zaznaczam jeszcze jedną rzecz. Jak dobrze pamiętam, KVK technologia wchodzi od KVK 4, żebyście się nie nastawiali, że gramy KVK 1, 2, ja będę musiał spendować, bo będziemy mocniej bić. No nie, przez pierwsze, jak dobrze pamiętam, 3 KVK tego nie ma, więc nie bójcie się, grajcie, przygotowujcie się na typowego soka w KVK 4 i wtedy zastanawiajcie się, co robić ze spendingiem. Tyle ode mnie, do zobaczyska, trzymajcie się, hej!